Cześć kochani, z tej strony Daniel. Dzisiaj do Was przechodzę z książką od autorki Pilar Quintana Otchłanie, wydawnictwo Mowa. Tak wygląda ta książka. To jest ogólnie literatura piękna. Czy ta książka mi się podobała? Od razu już znaczę, że daję 3 gwiazdki na 5. Nie mówię, że była złą książką, ale też nie mówię, że mi się bardzo podobała. Więc rozumiem też, że może się komuś podobać, aczkolwiek chyba niekoniecznie do mnie trafiła. Czułem taką niekonsekwencję tej autorki. Niekonsekwencję, że ta książka nie była taka, wiecie, że autorka obrała jakąś konkretną drogę i ta książka toczyła się w jakimś takim, wiecie, jednostajnym rytmie. To było troszeczkę takie, mam wrażenie, nieprzemyślane. No, tak mi się przynajmniej wydaje. A mianowicie chodzi mi o to, że mamy tutaj główną bohaterkę Klaudii, która ma 8 lat i jest świadkiem rozpadu związku. I autorka tutaj chciała pokazać, tak przynajmniej ja to odbieram, że autorka chciała pokazać, że mimo wszystko, że dzieci są młode, mają niewiele lat i można je uznawać za osoby, które nie myślą w taki sposób jak dorosłe. I okej, no to jest jasne, ale że nie rozumieją w ogóle nic, co się dzieje w związku. Nie rozumieją, co wokół nich się dzieje, nie dostrzegają takich niuansów, że na przykład coś jest nie tak, że nie wiem, że coś nie gra w tym na przykład małżeństwie, jak było tutaj. Ta główna bohaterka Klaudia widziała to, widziała ten rozpad małżeństwa, widziała, że coś jest nie tak z matką, widziała się chorobę matki, czyli tą całą depresję. I jakby rozumiem, że autorka chciała pokazać, że takie dzieci, że młode dzieci też to widzą, że nie można je traktować jako osoby, które nic nie rozumieją, nic nie dostrzegają. One na swój sposób odbierają tą rzeczywistość i też to w jakiś sposób rozumieją. Ale moim zdaniem autorka tutaj troszkę przesadziła i jakby przemyślenia właśnie tej głównej bohaterki są takie troszeczkę niekonsekwentne. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ponieważ raz ona ma takie bardzo głębokie przemyślenia i ja rozumiem, że ona mogła gdzieś coś usłyszeć, mogła coś dostrzec, ale to w jaki sposób ona to nazywa, w jaki sposób pewne sytuacje, jakie jest świadoma tych rzeczy, mając te zaledwie 8 lat, więc mówię, ona mogła gdzieś coś usłyszeć, ona mogła coś zrozumieć, coś dostrzec, ale że ona tak bardzo dojrzały sposób odbiera to wszystko, potrafi pewne rzeczy, nie wiem, nazwać, połączyć ze sobą, tak było na przykład ta depresja tej matki, że ona to zauważyła i w ogóle takie rozmowy do rodziców, czy kiedyś chcieli się zabić, o samobójstwie i tak dalej, więc jakby moim zdaniem troszeczkę tutaj autorka nie była tak konsekwentna, bo raz ona myśli bardzo w taki dojrzały sposób, a raz raz te wypowiedzi są takie, że no nie ma takiej możliwości, żeby 8-letnia dziewczynka tak myślała. Jakby to było coś takiego, jakby się po prostu matka z córką pozamieniali miejscami i tak, miałam takie wrażenie, że jakby tak naprawdę było. Jakby czasami matka zachowała się jak ta 8-letnia dziewczynka, a ta 8-letnia dziewczynka zachowała się jak matka. I jakby były takie bardzo, mówię, takie głębokie przemyślenia, po czym były takie krótkie zdania, które po prostu pasowałyby do takiej, powiedzmy, 8-latki, które były takie, wiecie, naprawdę takie infantylne i te wypowiedzi były takie bardzo takie, po prostu infantylne, tak? A dosłownie kilka linijek później te przemyślenia są takie długie, głębokie, poważne, więc jakby jakby takie trochę taka dla mnie to była taka niekonsekwencja, że jeżeli autorka chciała wykreować tą dziewczynkę i pokazać, że właśnie ona też potrafi to odbierać i to wszystko rozumieć, to mogła się już trzymać tej drogi i ja na przykład było w Heaven, co też było takie bardzo głębokie przemyślenie, takie refleksje 14-latków z tego co pamiętam i też 14-latkowie nie ma opcji, żeby myśleli w taki sposób, żeby odbierali rzeczywistość w taki sposób, ale tam autorka się to otrzymała. Jeżeli oni myśleli w taki dojrzały sposób, to było przez całą książkę, ponieważ jeżeli nie byłoby tych fajnych przemyśleń, to ta książka, na przykład Heaven, nie dałaby nam tego czegoś. Więc to było właśnie te właśnie fajne przemyślenia, takie filozoficzne, takie refleksyjne, dawały to coś i jakby obrała autorka taki kierunek i to przez całą książkę kontynuowała. Tutaj było raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, więc niekoniecznie mi się to podobało. Czasami te dialogi były bardzo nienaturalne, bardzo takie dziwne, można powiedzieć, krótkie, zwięzłe, zarówno jak i córki, zarówno jak i matki. Jeszcze tutaj przy matce można powiedzieć, że ona miała tą właśnie chorobę, depresję, więc oczywiście czasami mogła być taka oschła i tutaj była totalna niestabilność taka emocjonalna tej matki, że raz zachowała się tak, kochała tą swoją córkę, przecież ona chyba całą resztą kochała, ale okazywała tą miłość, okazywała to uczucie, była taka ciepła
a raz była taka otrącająca, oschła, te też dialogi były takie nienaturalne, jakby kompletnie ta córka ją nie obchodziła, to co czuje, to co tam się dzieje. No rzeczywiście była taka niekonsekwencja w tym wszystkim. Tak mówię, no z matką mogę to zrozumieć, bo rzeczywiście była tutaj choroba i rozumiem, że w pewnym momencie mogła zmienić swoje zupełnie zachowanie o 180 stopni. I tutaj jakby zrozumiałe, ale z tą dziewczynką, jeżeli obrała autorka taką opcję, to niekoniecznie mi to jakby pasowało. Dużo jest też takie symboliki, sama nawet okładka, tutaj te liście i tak dalej. Może to nie jest taka, że główna fabuła, bo właściwie to nie ma większego znaczenia, ale to jest taka symbolika, tak samo jak tytuł Otchłanie. To też jest taki symboliczny, to nie jest takie, wiecie, otchłanie, że wprost. No, właściwie można to rozumieć na kilka sposobów. Te rośliny, ten cały dom i tak dalej, więc ogólnie, no, można powiedzieć, że specyficzna, osobliwa i ciekawa książka. Więc nie można powiedzieć, że nie, ale też nie do każdego trafi. Też to, w jaki sposób to jest napisane, styl pisania i tak dalej, nie do każdego trafi. Ten styl pisania chyba niekoniecznie do mnie przemówił. Mam takie mieszane uczucia, bo czasami mi się no, nie podobało to. I mówię, było nienaturalne dialogi, w ogóle jakieś takie te teksty i całe to wszystko, co tam było, nie podobało mi się. A miałam takie miejsca, że mi się po prostu bardzo podobało. I gdzieś tam nawet mnie chwyciło za serce. Poczułem jakieś też emocje. W pewnym momencie szkoda było mi tej dziewczynki, więc jakieś te emocje też poczułem, więc to nie było też tak, że absolutnie całej książki, że ta książka gdzieś przeleciała obok mnie i jej kompletnie nie zrozumiałem, nie odebrałem całej książki, tylko po prostu pewne aspekty były ok, ale no nie trzymałem się ta niekonsekwencja, rzeczywiście mi tu się bardzo tutaj nie pasowała, mi się to osobiście nie podobało. No i też nie chcę wam za bardzo spoilerować, co tam się dalej działo. No ogólnie tak mówię, ta bohaterka Klaudia, 8-letnia dziewczynka, jest świadkiem rozpadu tego związku, to co dzieje się z matką, później też trochę z dalszą rodziną, mamy też takie kilka innych wątków, to, że mama zawsze mówiła tej córce i tak okazywała, no nie w taki dosłowny i taki dosadny sposób, że wszystkie inne dziewczynki są ładne, że ona jest brzydka, no tak nie mówiła jej dosłownie, ale mówiła to innymi słowami i takie okazywała. I ona też nigdy nie poczuła się, wiecie, taka piękna, bo zawsze było, że o ta jest super, ta jest ładna, no a ty tej urody nie masz. I jakby zawsze tak było, że ona była niewystarczająca dla matki, niby ją kochała, niby jej to okazywała, ale później też ją tak otrącała, więc rzeczywiście to była ta właśnie taka niestabilność tej matki, że raz zachowała się tak, raz zachowała się tak. Też te przemyślenia, że jakby ona troszeczkę też, ta Klaudia, dziewczynka, rozumiała trochę czasami i miała takie przemyślenia w stosunku do tego, dlaczego matka się zachowuje, dlaczego ją otrąca i na temat tego w ogóle wszystkiego. Więc no jakby autorka trzymała jakby się tego i przez całą książkę tak było, to wydaje mi się, że byłoby trochę lepsze. Aczkolwiek oczywiście, no i ten styl pisania, wydaje mi się, że ten styl pisania tutaj też niekoniecznie mi przypadł do gustu, ale wiem, że komuś się może podobać, bo ja absolutnie rozumiem autorkę, to co chciała tu przekazać. Absolutnie to rozumiem, tą symbolikę wplecioną w to wszystko. To było też ciekawe. To było też ciekawa ta symbolika. Nie wszystko mi się podobało, nie wszystko to mnie trafiło, aczkolwiek wydaje mi się, że no komuś się może spodobać. Komuś się może spodobać, jeżeli przede wszystkim ktoś lubi czytać takie książki, które, taki powiedzmy, że główny motyw tutaj to był taki, wiecie, marazm, taka beznadziejność, taka nicość, taka, no to taka depresyjność, coś takiego. Ja bym naprawdę porównywał tą książkę do tej książki. Ja bym porównywał tą książkę do tej książki. Mamy tutaj podobny vibe, podobny motyw, taki podobny klimat, że jest taka, wiecie, po prostu taka nicość, taki marazm, taka beznadziejność, taka jałowość po prostu w tej książce. Więc rzeczywiście czasami, o ile tu taki marazm, ukazanie tego marazmu, bo ciężko ukazać taki, że po prostu, że książka jest taka, że tam się nic nie dzieje. Jest taki, wiecie, marazm, taka nicość, taka beznadziejność i ukazać to w taki sposób, żeby zaciekawić odbiorcę i żeby też coś ciekawego przekazać, może jakąś symbolikę, jakieś przemyślenia, jakieś metafory i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ciężko takie coś przekazać, żeby zainteresować i żeby gdzieś tam chwycić za serce tego czytelnika, więc mam wrażenie, że tu autorce się na przykład to udało.
tej książce Joan Didion Graj jak się da, że tutaj autorce się udało, bo rzeczywiście ta książka mi się nawet podobała. Ta książka mi się nawet podobała, mimo wszystko, że tu się nic praktycznie, tak można powiedzieć, nie działo. A tutaj podobny motyw, podobny taki wiecie, klimat, ale jakoś niekoniecznie mi się to podobało. Niekoniecznie mi się podobało w wydaniu tej autorki. W tym wydaniu mi się niekoniecznie podobało, więc dlatego tutaj 3 gwiazdki na 5, bo ta książka nie ujęła mnie w taki sposób, jaki mogłoby ująć. No i to było ogólnie tyle, takie krótkie update czytelnicze, ponieważ udało mi się przeczytać tylko na razie tą książkę. Jeżeli lubicie takie filmiki książkowe z recenzjami i tak dalej, to oczywiście Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam również do obserwacji mnie na moim TikToku, na moim Instagramie, tu będzie gdzieś nazwa, tam też dodaję jakieś fajne rzeczy, więc oczywiście Was tam też serdecznie zapraszam. I to było na tyle w tym filmiku, życzę Wam kochani miłego dnia i do zobaczenia.